Witajcie, robię małą odskocznię od rulonów. Ma tutaj miejsce inny aspekt. Nie ukrywam tego też, że ciągle gdzieś w głowie nie dawała mi spokoju myśl, co może zawierać ten zestaw 5,3 kg. Z okresu PRL, więc musicie zrozumieć, że jest to silniejsze. A temat rulonów wróci po tym zestawie. Przeglądnięcie tego zestawu zajęło mi około 1,5 godziny. Druga sprawa, jeszcze nieraz do niego wrócę. Teraz podzielę się z Wami tym, co już udało mi się znaleźć. Znalazłem 5 monet z drugiej RP w stanach -2 do 4. Co znajduje się w tej grupie? Jest tutaj m.in. widoczne to 20 groszy z 1923 roku, 5 groszy w opłakanym stanie z 1928 roku. W nieco lepszej kondycji są 3 kolejne sztuki. 2 grosze z 1938 roku nie jest aż tak bardzo zajechany. Ładna również jest groszówka z 1936 roku oraz o rok starsza jej siostra z 1935 roku. Widoczne tu te monety zostaną w takim zestawie. Muszę się pochwalić jedną rzeczą, bo pojawił się pierwszy zarobek z tego zestawu w wysokości 1 zł i 4 groszy. Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Zestaw mnie kosztował 336 zł. Posiadam go od 12 listopada. Muszę jeszcze odczekać troszkę czasu, aby mógł cokolwiek z tych rzeczy sprzedać. Nie ukrywam tego, że jestem ciekaw, czy jestem w stanie przebić kwotę zakupu zestawu. I tylko ta ciekawość jest tym czynnikiem, która skłania mnie do tego, aby sprawdzić to. Nie mam zamiaru także angażować żadnego renomowanego domu aukcyjnego. Dla nich pozostawiam slaby z NGC. Będę chciał to zrobić za pośrednictwem różnych grup na Facebooku. Tak jak kiedyś, taki mały powrót do korzeni. Jest to pewien plan, mam nadzieję, że się sprawdzi, ale koniec już tego planowania. Wracam do tego, co tu i teraz. Kolejny zestaw, który tutaj znalazłem, jest to rocznik 1949. Są tu złotówki, 50-groszówki, 20 groszy, dziesiątki i piątki, aluminium, miedzionikiel oraz brąz. Sporo monet, aby porobić fajne zestawy. Samo przygotowanie i podzielenie monet w różne grupy jest bardzo zachęcające. Mam tutaj też rocznik 57 w stanie -2, 3, 4, więc muszę to fajnie wymieszać. Liczyłem tutaj też na troszeczkę szczęścia i sądziłem, że trafię złotówkę z 67 lub z 68. Niestety ten zestaw nie zawierał wyżej wymienionych monet, natomiast trafiłem 66 i 69 rocznik właśnie tej złotówki. Kolejna sprawa, jakie zainteresowanie może być takimi monetami? Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Jak już mówię o PRL, to nie mogło zabraknąć tutaj 2 złotówek, słynne jagódki. Są prawie wszystkie roczniki w opłakanym stanie, ale są. I kolejny zestaw też praktycznie już gotowy. Brakuje tylko 1973 roku. Niestety obeszło się bez ani jednego rybaka. Muszę też wspomnieć, że to mój pierwszy taki duży zestaw. Systematycznie zamieniałem zawsze dwukilówki i bardzo rzadko trafiał się tak obfity zestaw w monety okolicznościowe. Żaden do tej pory kupiony zestaw nie pozwolił mi trafić wszystkie roczniki monety 10-złotowej z serii Wielcy Polacy Tadeusz Kościuszko, zaczynając od 59, 60, 66 do 69, 70, 71, drugi oraz 73. Roczniki, które wymieniłem, należą do sztuk obiegowych. Pomimo tego, że widzicie tutaj więcej monet w każdej kolumnie ze względu na to, że są dwie sztuki z 1973 roku, są dwa pełne zestawy. Dodatkowo są tutaj dwie odmiany. Jak dobrze wiecie, rocznik 1970 posiada dwie wielkości cyfr na awersie. Różnica nie tylko jest widoczna w cyfrach rocznika. Znak menicy znajduje się w dwóch różnych miejscach. Macie okazję właśnie patrzeć na zdjęcia, które przedstawiają to usytuowanie. Podobną sytuację mamy z rocznikiem 1971. Wielkość cyfr oraz wygląd dziewiątki różni się, nie wspominając o samym znaku menicy warszawskiej, który znajduje się w innym położeniu względem górnego pazura orła. Lecz to nie jedyny rocznik skompletowany w tym zestawie. Mam zbiór wszystkich monet o nominale 10 zł z serii Wielcy Polacy, mowa tu o Mikołaju Koperniku. Jest 5 roczników od 59, 65 do 67, 8 i 9. Najbardziej obfity rocznik 1959, którego znalazłem aż 9 sztuk. Sumując wszystko, mam tutaj aż 3 kompletne zestawy. I na sam koniec monety okolicznościowe, których znalazłem 42 różne serie tematyczne. Od 64 po 92. Stany od -1 do 3. Ciężko mi powiedzieć jeszcze, co taki zestaw oferuje, bo są tu stany okołomiennicze, które mogą mieć zainteresowanie. Spróbuję je połączyć, zbudować fajne zestawy. Sprawdzę, na co je stać. Gorzej będzie ze stanami trzecimi, które też tutaj uświadczyłem. Jedyne, co mogę zaoferować, to sprzedaż na kilogramy.
Jaki plan? Prosty, lecz czasochłonny. Pierwsza sprawa, odczekać okres, po którym będę mógł to powolutku sprzedawać. Czy jest jakakolwiek szansa, aby wyjść na takim zestawie? Nie wiem, ale nie wygląda to tak źle. Choć przy tych stanach kwota 336 zł jest wysoką poprzeczką. Gdy wystartuję już z tym zestawem, co jakiś czas będę wrzucał krótkie aktualizacje, jak wyglądają poczynania. Sam jestem ciekaw bardzo tego. Co jeszcze? Ano pierwsze pieniążki już wyciągnąłem z zestawu, zawierał on 1 zł i 4 grosze. Pozostaje więc 334 zł i 96 groszy. Pomalutku przygotuję sobie zestawy, żeby były gotowe do końca wiosny. Ciekaw jestem, jak to wszystko ostatecznie wypadnie. Czy osiągnę niewielki sukces? Lub poniosę ogromną porażkę? Jeśli chcesz towarzyszyć mi w tych poczynaniach, zachęcam Cię do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.